Dzień dobry Państwu. Zapraszam dzisiaj na spotkanie z poetkami XIX wieku. Będzie to wybór absolutnie subiektywny, bo tych poetek było w tym czasie bardzo dużo i oczywiście im bliżej jesteśmy końca XIX wieku, tym więcej. Wybrałam je wedle pewnych swoich upodobań, ale także dla porządku chronologicznego, by pokazać trochę, jak rozwijała się ta poezja. I zaczniemy od poetki, która nie jest wcale najwybitniejszą, raczej jest bardzo ciekawą pamiętnikarką, anegdocistką, dzięki której mamy wgląd w świat Wilna i dworów litewskich z okresu międzypowstaniowego XIX wieku. Chodzi o Gabrielę Puzyninę, autorkę takiego właśnie pamiętnika wydanego dopiero w XX wieku z rękopisu i to zaledwie w jednej części, bo druga niestety spłonęła w czasie wojny w Wilnie i dworach litewskich. Ale była ona również poetką, śpiewaczką litewską. Tak się zresztą czasami podpisywała, Litwinka. Tak jak Mickiewicz, uważała się zresztą za ziomka Mickiewicza, a nawet napisała dla niego wiersz, posyłając mu wodę z Doliny Kowieńskiej, która miała mu się kojarzyć z miłością do Maryli Puttkamerowej. Gabriela Puzynina jako poetka była raczej taką twórczynią naturalną. Ona nie miała świadomości literackiej, nie pobierała lekcji poetyki, nie uczyła się retoryki. Była typową panną z domu arystokratycznego, hrabianką Ginter, córką Adama Gintera. Dbano w tym domu, w Dobrowlanach, o edukację 3 córek, ale oczywiście ta edukacja była edukacją dosyć typową, to znaczy dotyczyła muzyki, rysunku, literatury, czytanej, historii trochę, języków obcych, ale z pewnością nie dawała takich dobrych podstaw opanowania rzemiosła poetyckiego. Dlatego właśnie mówię o tym, że jest to poetka naturalna, poetka, która czuła ogromną potrzebę pisania i pozostaje w tym swoim pisaniu bardzo szczera i bardzo autentyczna. I muszę powiedzieć, że to mnie do niej jakoś zbliża, to mnie urzeka w tej twórczości Gabrieli Puzyniny, a właściwie najpierw Gabrieli Ginterówny, która dopiero od pewnego momentu występowała jako księżna Puzynina. Była zresztą, jak się wydaje, bardzo sympatyczną osobą, obdarzoną poczuciem humoru, dużym ciepłem. Wiemy o tym na podstawie wspomnień z epoki i trochę demokratką, mimo tego arystokratycznego pochodzenia. Z jej wierszy, z jej tomików wybrałam jeden zaledwie utwór, który wydaje mi się potwierdzeniem takich szczególnych właściwości tej poezji, jakie mogłyby być określone mianem twórczości skowrończej albo twórczości słowika. Czasami takich sięgających do ornitologii określeń używano w wieku XIX. W zbiorku z 1859 roku W imię Boże dalej w świat Gabriela Puzynina zapisała taką dedykację, która była jej autorstwa. Takie motto właściwie, trudno powiedzieć, że dedykację, motto, w którym zawarła zasadniczą autodiagnozę swojej twórczości. Wydaje mi się ona naprawdę szalenie trafna także po latach. Otóż pisała tak: znam siły moje, myśl moja w podróż daleką, w kraj nieznajomy nie wybiera się nigdy. Wychodzi na przechadzkę w pole lub do gaju, po snopek, po kwiaty, po jagodę, po kubek wody ze zdroju i wraca do domu przed znużeniem, przed nocą, przed burzą. Oto jej cała podróż. A więc opisuje Puzynina to swoje pisanie, tę swoją twórczość jako przechadzkę. Niewiele jest w jej dorobku utworów, w których by się zastanawiała nad kwestiami nazywanymi przez nas autotematycznymi, czyli nad tym, kim ona właściwie jest jako poetka. Ale jeden liryk właśnie tak jest zatytułowany: Czy jestem poetą?
I w tym wierszu, nie będę go czytała w całości, byłby za długi, w tym wierszu jednak odnosi się do pewnych popularnych w okresie międzypowstaniowym konwencji uprawiania poezji. Mówi na przykład, jeżeli poezja jest jakimś wichrem, jakimś mocnym natchnieniem, jakąś burzą właśnie, jeżeli jest potokiem wezbranym, jeżeli jest jak wulkan, to wyznam z radością, nie jestem poetą. Czyli taka poezja bajroniczna, taka poezja buntownicza nie była jej domeną. Również wtedy, gdy poezja jest natchnieniem świętym, jeżeli poezja jest misyjna, jeżeli poezja jest pobudzająca naród do jakiegoś czynu i wiąże się ze sławą, z jaką poeta występuje wobec swojej wspólnoty i bierze odpowiedzialność za swoje słowo, no to wtedy również Puzynina mówi: wyznam z żalem, nie jestem poetą. Zdecydowanie myśli o sobie w wymiarze dużo skromniejszym. I teraz fragment z jej wiersza. Ach, czy ten obraz podobny jest do mnie? Ja cichy strumień, co płynie tak skromnie. Ja, co wśród wieszczów jestem tylko gością, której nikt jeszcze nie wsławił zazdrością, a nucąc z cicha w tak łatwym sposobie, kilku przyjaciół wyśpiewałam sobie. Ta jej twórczość we własnym rozumieniu jest przede wszystkim twórczością tkliwą, serdeczną, życzliwą. Ona ma budzić współczucie, rzewność, ma odwoływać się do dobrych odczuć, do dobrych związków między ludźmi. I dlatego też pisze, że jest ona pociechą w jej rozumieniu. Pod takim wpływem, gdy życie codzienne wśród dni posępnych stanie się promienne, a miłość kraju jeszcze się podwaja, a pieśń wylana duszę uspokaja, a Bóg i cnota jej źródłem i metą, gdy tam poezja, to jestem poetą. Widzą więc Państwo, że jest w tej twórczości taka właśnie urzekająca, dobiegająca nas z przeszłości prostolinijność, autentyczność i szczerość, którą warto docenić. Gabriela Puzynina była obdarzona też poczuciem humoru, którego być może tutaj w tym utworze akurat specjalnie nie dostrzegamy, ale polecam Państwu jej utwory udostępniane w tomikach z epoki na stronach Polony. Oczywiście nie zawsze te poetki pierwszej połowy XIX wieku realizowały mit Skowrończy czy mit Słowika, a więc nie zawsze zasłaniały się pewną skromnością, nieudolnością, nie zawsze mówiły, że są tylko cichym gościem wśród wieszczów. Czasem przeciwnie. Odpowiadały sobie na pytanie, co ja lubię w poezji, zupełnie odmiennie. Na przykład Aniela Dębowska, żona Edwarda Dębowskiego, wybitnego bohatera Powstania Krakowskiego, który zresztą w 1846 zginął, mówiła coś zupełnie innego. Ja lubię burzę, ja lubię, jeżeli się coś gwałtownego właśnie dzieje, bo też jestem niejako powołana do czynu. Oczywiście parafrazuję tutaj jej słowa. Ale Anielą Dębowską dzisiaj nie będziemy się zajmować. Jako drugą chciałam przywołać w tym spotkaniu Deotymę. Deotymę, czyli taką bardzo szczególną poetkę, nazywaną w epoce niejednokrotnie Safo, nazywaną kapłanką, będącą improwizatorką, zachwycającą tymi swoimi improwizacjami, nazywaną też poetessą. Została niejako wymyślona i wystylizowana przez swoją bardzo ambitną matkę, Ninę z Żółtowskich-Łuszczewską, która prowadziła razem z mężem, radcą stanu w Warszawie, wspaniały salon. Salon, który się liczył, do którego należało przychodzić, którym trzeba było zaznaczyć jakoś swoją obecność, żeby się też liczyć w tym środowisku artystycznym, ideowym, prawda, inteligenckim Warszawy. Deotyma została odkryta zatem przez rodziców jako obdarzona talentem poetyckim, jako zdolna do tego, żeby improwizować pod wpływem na przykład podrzuconego przez audytorium jakiegoś hasła. Problem leży w tym, że
legenda Deotymy, jej sława, zachwyt nawet w początkowym okresie dosyć szybko zaczął się przemieniać raczej w półuśmieszki, zaczął nabierać takiego charakteru nieco drwiącego, bo też ta poezja uprawiana przez Deotymę, powiedzmy sobie szczerze, była mocno napuszona, była mocno retoryczna, taka nadmiernie wzniosła. Kreowała się Deotyma trochę na no właśnie kapłankę, prawda? Czyli taką osobę, która ma misję do spełnienia, która obrazowe, rozbudowane frazy dotyczące na przykład rzeźbiarstwa, natchnienia, słowa poetyckiego przemieniała czy opatrywała jakąś puentą dydaktyczną, moralistyczną. Te wiersze już w momencie, kiedy zostały zapisane i wydane w tomiku poetyckim, na przykład improwizacji i poezji, pobrzmiewały anachronicznie. I trudno jest teraz nam z tej twórczości wybrać coś, co byłoby żywe, co by było adekwatne do tej legendy, jaka otaczała Deotymę w swoim czasie. Dużo lepiej sprawdzają się jej utwory prozatorskie, na przykład pamiętniki, czy nawet branki w Jasyrze, niewielkie powiastki, zwierciadlana zagadka, o której też już współcześnie trochę badacze pisali. Ja wybrałam do tego naszego dzisiejszego spotkania trochę nietypowy tekst Deotymy i oczywiście znowu odwołam się tylko do niewielkiego fragmentu, bo jest to żart. Żart, niewiele było takich żartów, w ogóle niewiele było poczucia humoru, muszę powiedzieć, w tej poezji kobiecej. To jest niestety jej mankament. Natomiast Deotyma w pewnym momencie, w takim utworze w gotowalni, odnosi się trochę do zarzutów, jakie były popularne, zarzutów wobec kobiecej niezdolności pełnienia funkcji publicznych. I między innymi odrzuca zarzut, że kobiety przed lustrem zajmują się tylko swoją urodą. Mówi, to nieprawda. Przed zwierciadłem kobiety mogą wyobrażać sobie siebie w różnych niedanych im do spełnienia funkcjach. Mogą sobie wyobrażać, że będą rycerzem na przykład, że będą królowymi, że będą kapłankami, sybillami ważnymi dla swojego narodu, dla ogółu. Te propozycje ścieżek zarysowane przez Deotymę były już trochę anachroniczne znowu. Dlatego, że w czasie, gdy ten wiersz pisała Deotyma, kobiety podejmowały różne funkcje. Królowa Wiktoria spełniała swoją rolę od pewnego czasu. Ale ciekawy jest przekąs, z jakim Deotyma tutaj mówi o urządzaniu świata przez mężczyzn. I to jest właśnie taki fragment, do którego się teraz odwołam. Dziwią mędrków myśli śmiałe, czemuż im się dziwią tak? Jeśli chłopiec marzy chwałę, to przyszłości wielkiej znak. A niby to Bóg kobiecie nie dał równej rządzy chwały, jak tym panom, co świat cały wiodą, ładnie go wiedziecie, tak to zawsze źle na świecie. Oto 6000 lat, jak rzekliście, piękne panie, siądźcie, patrzcie, co się stanie, będziem urządzali świat. I w tym kontekście Deotyma proponuje, żeby kobiety przejęły urządzanie świata, że może one spróbują teraz swoich sił. Na tę próbę też nam dacie z jakie 6000 lat. Może z próbką tak nieznaczną lepiej będzie świat rządzony, gdy kobiety nosić zaczną hełmy, laury i korony. Zwracam uwagę na ten wiersz właśnie ze względu na jego żartobliwy, proemancypacyjny ton, choć absolutnie Deotyma feministką nie była. Natomiast trzecia poetka, którą tutaj przywołuję, Narcyza Żmichowska, była emancypantką, tworzyła zespół kobiet obdarzona charyzmą, obdarzona charyzmą jakoś tam gromadziła wokół siebie ciekawe postaci, które chciały odegrać większą rolę w walce narodowej, w konspiracji, ale które chciały także wolności dla siebie, pewnych nowych praw. W ten sposób zrodziła się grupa entuzjastek wokół Narcyzy Żmichowskiej. Ale trzeba też powiedzieć, że ta obdarzona wielkim talentem autorka, której powieści czytamy do dzisiaj, bo chyba proza
Jest jej taką naturalną materią działania. Myślę tutaj o takich powieściach jak Poganka, Biała Róża, czy to powieść. Także ma w swoim dorobku trochę liryki, nawet debiutowała poematem, wierszem rozbudowanym Szczęście poety. Lecz te utwory, które zwracają moją uwagę wśród liryków Żmichowskiej, są specyficzne, dlatego że ujawniają jej pewną frustrację, która przychodzi wraz ze starzeniem się, z takim czasem, który moglibyśmy nazwać smugą cienia. Własne wchodzenie w przemijanie powiązane jest z doświadczeniem zniechęcenia, melancholii, jakby takiego poczucia apatii. Jakby Żmichowska zdawała sobie sprawę, że jej potencjał był większy niż to, co udało jej się zrealizować. I niejednokrotnie właśnie w tych lirykach, które nazwałam w pewnym momencie liryką menopauzalną, tak? Taką liryką jesieni życia właśnie, w tych lirykach często zwraca się do swoich sióstr, do swoich młodszych siostrzyc, albo też taki tytuł nosi wiersz wybrany przeze mnie na to dzisiejsze spotkanie, do moich dziewczynek. Zdaje sobie bowiem sprawę, tak jak powiedziałam, Żmichowska z tego, że jej czas się trochę kończy, że ona już pewnie nie osiągnie tego wszystkiego, co sobie niegdyś planowała. I chciałaby ostrzec swoje młodsze siostry, chciałaby im pokazać inną drogę, która być może przyniosłaby im większe szczęście. Niestety też zdaję sobie sprawę, i to jest mądrość dorosłego człowieka, dojrzałego człowieka, człowieka, który już niesie na swoich barkach ileś tam lat, że rzadko kiedy młodość jest gotowa posłuchać tych, którzy są starzy, że te głosy ostrzeżeń nie bardzo trafiają. I tak między innymi pisze do tych swoich dziewczynek, przekonana, czy wyrażając wobec nich ogromną czułość, empatię, ale i mając świadomość, że nie ochroni ich przed ich własną bolesną nieraz drogą, że im samym przyjdzie ponieść konsekwencje swojego życia, wziąć odpowiedzialność za nie, nauczyć się na błędach rozmaitych rzeczy. Dziewczynki moje, o moje kwiatki, z kolebki dziecka, od piersi matki, jak rączo biegną po życia drodze. Ach, po tej samej, z której ja schodzę. Znam ją tak dobrze. Znam każdy kamień i każdą ścieżkę błędnych omamień. Wiem, gdzie bezpieczna, a gdzie zawodna. Mogłabym przestrzec, powiedzieć tyle. Stójcie, dziewczynki, stójcie na chwilę. Lecz między nami, jak świat od świata, daleka przestrzeń, bo długie lata i ludzie krzyczą, śpiewają, piszą. Gdy ja zawołam, ach, czy dosłyszą? Lecz wy daleko, ach, tam inaczej, może im szczęście kto wytłumaczy, może je znudzi inną nadzieją. To, co im mówię, czyż zrozumieją? O, gdyby mogły, dziewczynki moje. Lecz ja daleko, daleko stoję i jeszcze dalej smutna odchodzę. Szczęść Boże, lepiej dziewczynek drodze. I dosłownie kilka ostatnich sekund chciałabym poświęcić Marii Konopnickiej. Tej Marii Konopnickiej, która kojarzy nam się przede wszystkim z poetką ziemi polskiej, z patriotyzmem, ze sprawami narodowymi. Wszyscy dobrze znamy Rotę, wiersz o wrześni, kontra spem spero. Jest też pieśniarką ludu. Przypomnijmy sobie choćby poematy Wojny Gawędy, Wolny Najmita czy Pan Balcer w Brazylii. Ale była to też kobieta, która miała za sobą ogromne, trudne doświadczenia rodzinne. Problemy z mężem, problemy z dziećmi, utrzymywała całą rodzinę. Naprawdę mogła w pewnym momencie poczuć się znużona i zmęczona. I oto w tej chwili ostatniej, w wierszu Ostatnie piosenki, marzy jej się rozpłynięcie w świecie. Marzy jej się, by poczuć oddech, wytchnienie, uspokojenie. I pisze tak. Ach, ja w pieśni przestaję być sobą,
Ach, jestem smutkiem, ciszą i żałobą. Jestem listkiem drżącym na gałęzi, jestem mgłą bladą, co dnia jasność więzi, jestem pól nagich długim, pustym szlakiem, lecącym smutnie na obczyznę ptakiem. Jestem przeciągłym po stepach powiewem, więdnącym kwiatem, obumarłym drzewem, jestem odbiciem gasnących promieni. I na zakończenie mówi: jestem zemglonym poranka spojrzeniem, rozstaniem jestem i łzą, i wspomnieniem. Jest w tym wierszu i nostalgia, i melancholia, ale i jakieś wytchnienie. A my musimy to jej zmęczenie zrozumieć, uszanować, może współczuć jej, a może poczuć właśnie taką, myślę tu o kobietach, czytelniczkach, siostrzaną bliskość. To wszystko na dzisiaj. Pomyślcie Państwo, czy chcielibyście posłuchać o innych poetkach. Napiszcie jakieś komentarze związane z Waszymi lekturami poezji kobiecej. I do zobaczenia. Dziękuję bardzo za dzisiejsze nasze spotkanie.